Nazywam się Adam Białobrzeski i jestem architektem w biurze FAB i zapraszam wszystkich do takiej mini podróży w Sopocie. Postaram się opowiedzieć trochę o budynkach, przybliżyć jaka była idea i też z czym się zmagaliśmy podczas realizacji zarówno projektów, jak i obiektów. W jaki sposób podejść do kreowania formy na Pomorzu? Czy ona powinna być jakaś specjalna, czy też może jakaś inna, taka bardziej zwykła? I w trakcie poszukiwań inspiracyjnych natknęliśmy się na zdjęcia fotografa francuskiego, Pierre'a Caro, który zrealizował fascynującą serię fotografii przedstawiającą fale morskie w dużym zbliżeniu. I to, co nas zafascynowało, to nie tylko geometria tych fal, bo jak wiadomo, fale potrafią opadać, potrafią się podnosić, ale też takie bardzo specyficzne podziały tych fal. Fale w dużym zbliżeniu, jeśli się im przyjrzymy, dzielą się na takie bardzo małe fragmenciki. Każdy z budynków, to jest akurat budynek, który nazywamy fala 4, jest taką swoistą falą. Każdy z nich ma inny kształt. Ten akurat posiada takie bardzo głębokie przegłębienie na środku i jak widać dach, który podkreśla wejście. Inny budynek, który znajduje się w dalszej części, on rozszerza się do góry. Z kolei jeszcze inny zwęża się ku górze, więc każda z tych fal jest inna. To, co jest fascynujące w Sopocie, to to, że wszystko, co jest realizowane akurat w tej strefie, podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. I co jest ciekawe, również ten budynek obecnie stanowi swego rodzaju standard i dziedzictwo sopockie. Jednym z takich uzgodnień, o którym pewnie warto wspomnieć, bo ono definiuje ten budynek zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, jest wprowadzenie na elewację wzoru. To był ukłon w kierunku tradycji miejscowej, sopockiej, gdzie mamy bardzo dużo elementów drewnianych, takiej bardzo drobnej snycerki. I my tutaj, żeby w jakiś sposób ten przemycić, czy też związać się z tym charakterem sopockim, wprowadziliśmy taki ornament na elewację. Zastanawialiśmy się, co to w zasadzie powinno być, jaki to powinien być wzór, czy to powinien być jakiś wzór przypadkowy. Z uwagi na to, że cały obiekt pełni funkcje medyczne, stwierdziliśmy, że warto by było, żeby ten wzór miał swoją historię i jest to taki staroindyjski symbol kwiata życia. I to, co jest warte zauważenia, bo to niestety kosztowało nas mnóstwo pracy, ten wzór przechodzi z panelu na panel w sposób bardzo płynny. Również z tej perspektywy możemy zobaczyć tą ideę w zasadzie w pełnej krasie fali morskiej, czyli przeginanie się tej elewacji zarówno w konstruowaniu formy daszka nad wejściem, jak i również w tej górnej partii, gdzie mamy opadanie tej formy w celu zaznaczenia wejścia. Każdy z elementów, który jest na tej elewacji, również w jakiś sposób wiąże się z taką książką materiałów lokalnych, bo jeśli jesteśmy nad morzem, to pewnie też w dużej mierze myślimy o przemyśle szkutniczym, czyli mamy metal, w tym wypadku jest to aluminium, ale jeśli popatrzymy na podbicie daszku, to tam z kolei pojawiła się sklejka. Też taki bardzo typowy materiał, który kiedyś również dalej jest wykorzystywany do wykańczania jachtów i takich elementów bardziej dekoracyjnych, ale też użytkowych na różnego rodzaju jednostkach pływających. Cała elewacja miała stanowić, czy też cała forma tego budynku miała być jednorodna. I tutaj oczywiście powstaje pytanie, jak to zrobić, żeby obiekt był funkcjonalny, to znaczy, żeby posiadał okna. I możemy zobaczyć sobie na całej elewacji miejsca, w których zostały zaprojektowane okiennice. Te okiennice są dostosowane do kształtu formy, co nie było proste, ponieważ są takie, które mają bardzo skomplikowany kształt, jak również dosyć skomplikowany sposób otwierania się. W górnych strefach one są poprzeginane, zresztą tak samo jak na daszku,
w tej dolnej strefie, one też mają taki bardzo połamany, charakterystyczny kształt, który mam nadzieję, że zobaczymy później przy okazji opowiadania o wnętrzu. Bardzo charakterystycznym elementem budynków, zarówno fali 4, jak i fali 5, teraz stoimy przed falą 5, przed tą elewacją wejściową, są balkony. One w całości przyjeżdżały na budowę jako elementy prefabrykowane na zewnątrz i staraliśmy się zadbać o każdy ich szczegół. Zarówno, jak można zobaczyć, zaobserwować, cała podbitka jest dostosowana do geometrii elewacji, ale również dosyć ciekawym efektem jest takie zbudowanie barierki, żeby zapewnić maksymalną prywatność osobom przebywającym na tym balkonie, ponieważ jak uważnie przypatrzymy się tym elementom, w zasadzie odejście od nich powoduje, że ich przejrzystość się zmienia. Czyli od strony tej ulicy, takiej najbardziej teoretycznie widocznej, zaczynamy uzyskiwać taką nawet wręcz całkowicie zamkniętą formę. Każdy z tych budynków, akurat tutaj po raz kolejny stoimy przed budynkiem fala 5, jest zaopatrzony, czy też wejście główne jest zaopatrzone w specyficznego rodzaju daszek. Ten daszek ma formę, tutaj akurat dąży do narożnika i akurat prawdopodobnie teraz będziemy sobie w stanie zaobserwować to, co generalnie od samego początku było dla nas najważniejsze. Każda fala to gra świateł. Na każdej fali te refleksy światła układają się w bardzo specyficzny sposób. Tak samo w trakcie obserwacji morza, czy też tych fal dążących w kierunku brzegu, widzimy powstawanie różnego rodzaju planów. I również w przypadku tych budynków bardzo istotne było dla nas stworzenie planów. W tym konkretnym wypadku, właśnie stojąc chociażby przy wejściu głównym do budynku B5, jesteśmy świadkami tworzenia się takiej planowości i tego, jak budynek, ta fala 5 odcina się potem od płaszczyzny tego budynku stojącego za nim. I o to też chodziło, żeby pokazać tą planowość, różnorodność tych budynków w ten sposób. Górna strefa budynku kryje taras instalacyjny. Attyka jest potraktowana dokładnie w taki sam sposób jak cała pozostała część elewacji. W dni, które obfitują w chmury, które tutaj nad morzem takich nie jest bardzo dużo, to co jest fascynujące, to że bardzo często ta attyka zaczyna dzięki temu, w jaki sposób układa się na niej światło, przecierać się z chmurami. I w tym momencie dochodzi do takiego trochę efektu jak nad morzem, czyli w bardzo dalekiej perspektywie horyzontu te fale zacierają się i wcierają się de facto w niebo. I taki sam efekt udało nam się uzyskać w przypadku również tych naszych budynków i tej strefy górnej. Każdy z tych budynków jest zbudowany z dwóch zasadniczych materiałów, czyli z paneli aluminiowych perforowanych, ale również na tych elewacjach krótszych bocznych umieściliśmy spiek ceramiczny. Uznaliśmy, że takie zderzenie dwóch materiałów pozwoli nam również w lepszy sposób oddać charakterystykę tego, że woda jest śliska, jest mokra, jest błyszcząca. I właśnie ten spiek ceramiczny ma pełnić taką funkcję. Zresztą to, co ciekawe, on w takie dni bardzo słoneczne zaczyna bardzo fajnie odbijać światło. To, co zauważyliśmy, to takie refleksy, które pojawiają się na chodnikach w otoczeniu budynków, dokładnie takie, jak możemy czasami zaobserwować przy płytkiej wodzie, jak to właśnie światło sobie pełga w wodzie. Warto zwrócić też uwagę, że ta elewacja niby płaska, ale ona też ma swoją geometrię. Postaraliśmy się, żeby powyciągać w węzłowych punktach panele i dzięki temu tworzymy również grę światła na tych bocznych elewacjach. Kontynuacja
daszka, czy też tego wykończenia daszka na zewnątrz, to było dla nas bardzo ważne, żeby pokazać spójność pomiędzy wnętrzem i zewnętrznym obiektem. Jak widzimy, materiał, który został zaprojektowany na zewnątrz, jako podbicie tego zadaszania wejścia głównego, przechodzi do środka. I oczywiście, tak jak w przypadku całości elewacji, powtarza moduł elewacji budowany na bazie trójkąta. Ten sam wzór przechodzi również na elewację, jak również znajduje swoją kontynuację w postaci posadzki. Zresztą posadzka, co do zasady, też jest swego rodzaju kontynuacją motywu nadmorskiego, ponieważ staraliśmy się umieścić, czy zaprojektować ją w taki sposób, żeby można było zauważyć różnego rodzaju struktury kamieni. Dokładnie tak jak na plaży morskiej, na brzegu też znajdują się takie fragmenty z małymi kamyczkami. Sufit w strefie wejściowej jest płaski, ponieważ jest to kontynuacja sklejki. Natomiast potem w rejonie baru, jak również restauracji, zaczyna przybierać formę trójwymiarową i tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie forma sufitu, to są indywidualnie zaprojektowane oprawy oświetleniowe, które tworzą bardzo ciekawą scenerię, wybierając światłem poszczególne fragmenty wnętrza. Kolejną odrębną historią, czy też naszą próbą oddzielenia tej strefy, powiedzmy, bardziej publicznej od prywatnej, jaką jest restauracja, było stworzenie takiej indywidualnej zabudowy ściany, która oczywiście ma wizualnie oddzielać tą strefę publiczną, czyli recepcję i restaurację, ale jednocześnie, jak widać, została zagospodarowana jako podręczna biblioteka i akurat trafiły mi się, w tej chwili wyjąłem wiersze Przychodzą późno Margaret Atwood, czyli bardzo wysoka literatura. Winda, tak jak każdy element tego obiektu, posiada wystrój, który koresponduje z budynkiem, z wystrojem budynku. Oczywiście wprowadziliśmy tutaj taką samą posadzkę nawiązującą do tekstury plaży jak w holu głównym. Mamy oczywiście kolorystykę, która nawiązuje do koloru elewacji budynków i na lustrze udało nam się uzgodnić z producentem windy, aby zaimplementował wzór, który jest widoczny na elewacji, czyli właśnie ten kwiat życia. Jesteśmy w miejscu, w którym widać manifestację tej formy zewnętrznej, a mianowicie przegina nam się fala, tworząc swego rodzaju kolebkę, wysklepkę nad strefą końcową klatki schodowej. Ten obiekt nie byłby kompletny i to jest dobra okazja, gdyby ta barierka klatki schodowej była taka nienadążająca za całą ideą budynku i bardzo długo szukaliśmy pomysłu na tą klatkę schodową, na tą barierkę, w jaki sposób to zrealizować i doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby spróbować zmierzyć się z takim pomysłem zaproponowania takielunku okrętowego w wersji MIM. Jak można zauważyć, mamy zarówno olinowanie, jak i elementy poziome takielunku. One w górnej strefie zaczynają uciekać, schodzić się. To też chodziło o to, żeby wytworzyć takie wrażenie
schodzenia się lin w kierunku górnej strefy masztu. I ta forma jest kontynuowana do samego dołu. Również w duszy są pozaplatane te liny i one de facto od samej góry klatki schodowej stopniowo schodzą w dół, kontynuując swój bieg i kończąc na parterze. Przy okazji projektowania tej klatki pojawił nam się bardzo specyficzny problem, a mianowicie musieliśmy dobroić kinkiet no i najlepiej oczywiście chodziło nam o to, żeby ten kinkiet był jak najbardziej zbliżony formą do tego, co udało nam się osiągnąć w tym przypadku tego budynku. Po długich poszukiwaniach wśród wielu producentów, no niestety nie udało nam się znaleźć formy, która byłaby właściwa, czy też zgodna. Została więc zaprojektowana, dedykowana forma kinkietu dla tego budynku, który właśnie przyjął formę taką jak widać tutaj na ścianie, czyli też z elementem trójkątnym, zbiegającym się, tak jak elewacja budynku, tak jak ta klatka schodowa liny, także to wszystko stanowi całość. Oświetlenie w każdej realizacji jest kluczowym elementem podkreślającym styl i klasę projektu. Projektując światło wraz z FAB Architekci, naszym celem było stworzenie atmosfery zaufania, spokoju, bezpieczeństwa i emocji. W tym obiekcie było to kluczowe. Światło to nie tylko technologia, to przede wszystkim emocje. Kluczowym elementem emocji tej inwestycji jest teren zewnętrzny oraz zastosowanie opraw Pregnant Lamp, w dosłownym tłumaczeniu lampa w ciąży. Oprawa o niecodziennym kształcie, która idealnie wpasowała się w charakter inwestycji oraz architekturę budynku. Oprawa, która łączy w sobie niespotykaną technologię oraz czynniki ekologiczne. Lampa plus budka lęgowa tworzy lampę w ciąży. Korpus oprawy mieści w sobie drewnianą budkę lęgową dla ptaków. Pozwalają ptakom czuć się jak w naturalnym środowisku. Budka lęgowa została dodatkowo wyposażona w kamerę, która pozwala obserwować zachowanie zwierząt. Dodając doskonały system optyczny, który wybierany jest w odniesieniu do powierzchni oświetlenia oraz zaawansowaną technologię LED, tworzy wyjątkową przestrzeń. Cały budynek jest konsekwentny i on również jest konsekwentny, jeśli chodzi o korytarze hotelowe, bo jesteśmy teraz w tej części tego budynku, który pełni funkcję, nazwijmy to pobytową, hotelową. Jak widać, również sufit tej strefy teoretycznie mniej eksponowanej został potraktowany w sposób specjalny. Stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na oddanie ducha tego całego przedsięwzięcia będzie wykonanie sufitu bazującego na płótnie, takim trochę jak płótno żaglowe. Oczywiście nie można było zastosować płótna żaglowego ze względów pożarowych. To jest taki specjalny produkt, który jest używany w teatrach scenicznych o bardzo wysokiej odporności ogniowej. I tylko dlatego, że posiada wszystkie niezbędne dokumenty, udało nam się stworzyć tego typu efekt. Ten budynek jest obiektem pobytowym, ale de facto też medycznym. Musieliśmy zadbać o to, żeby zaprojektować cały system identyfikacji pokoi z uwzględnieniem czegoś, co widać tylko przy dużym zbliżeniu, a mianowicie to są lampki takie trochę jak w szpitalach, które przywołują personel medyczny do pokoju gościa, który na przykład poczuł się gorzej po zabiegu, tak? Więc musieliśmy w ramach tego systemu identyfikacji obiektu uwzględnić również taki element, który bardzo często widzimy w szpitalach, który się manifestuje za pomocą trzech trójkolorowych lampek nad drzwiami. My chcieliśmy tego uniknąć i zrobiliśmy tego typu element w tym miejscu.
Nazywam się Marek Niszczuk, jestem dyrektorem handlowym w firmie Shima, która od ponad 30 lat zajmuje się dystrybucją i produkcją systemów przywoławczych. Od 5 lat proponujemy Państwu nasz własny system przywoławczy, który w Polsce jest produkcją najnowszego systemu. Nie ma systemu lepszego niż ten, który my proponujemy i ten, który w tym obiekcie został zainstalowany. Nasz system przywoławczy zainstalowany jest w pokojach, w których są pacjenci. Przy łóżku zainstalowany jest przycisk przywoławczy i w toaletach jest tak zwany przycisk sznurkowy, którym również można wezwać pomoc. Realizacja tej inwestycji dała nam dużą satysfakcję przy współpracy z inżynierami naszymi i wykonawcą. Dała nam satysfakcję i jesteśmy zadowoleni z tego, że nasz system znalazł tutaj swoje miejsce. Zapraszam Państwa do współpracy z naszą firmą, z naszymi projektantami i zapraszam Państwa również do oglądnięcia tej inwestycji, bo jest to kubatura, jest to obiekt, który naprawdę może Państwa i z pewnością Państwa zaskoczy swoim niespotykanym wyglądem zewnętrznym. Także jeszcze raz zapraszam Państwa, będąc w Sopocie, koniecznie musicie Państwo to zobaczyć. Jesteśmy w miejscu, w którym doskonale widać, jak czasami skomplikowaną formę przyjmują elementy wysłaniające okna, czyli okiennice. One są fragmentem elewacji i podążają w całości za geometrią elewacji, stąd ich kształt. To znaczy to nie jest taka prostookreślna okienica, tylko ona się łamie dokładnie tak jak elewacja i tak też musiał zostać zbudowany mechanizm otwierania. To jest zresztą dobre miejsce, żeby również zobaczyć, że cała elewacja z paneli aluminiowych wisi na podkonstrukcji stalowej i de facto ta podkonstrukcja stalowa specjalnie wykonstruowana buduje formę zewnętrzną elewacji z jej wszystkimi przegięciami tej formy. Cały zespół, a szczególnie ustawienie budynków i ich wzajemne relacje są pomyślane w taki sposób, żeby kontynuować jedno z ważniejszych założeń sopockich, czyli tak zwane błonia sopockie. Pomiędzy budynkiem fala 1 po lewej i fala 2 po prawej mamy przebicie, mamy ten prześwit, który za prawdopodobnie rok, 2 lata będzie miał kontynuację, ponieważ tam planujemy jeszcze taki na przedpolu tych obiektów parking, przez który będzie przeprowadzona aleja. Nazwaliśmy ją na razie na roboczo aleją centralną, ale chodziło o to, żeby wskazać, że ona właśnie będzie przechodziła przez ten nasz obiekt i będzie komunikowała ten cały zespół z błoniami sopockimi. To, co jest ciekawe i co jest takim efektem, nie ukrywam, zamierzonym, ale nie myśleliśmy, że to aż tak dobrze wyjdzie, to elewacje zarówno fali 1, jak i fali 2 odbijają słońce południowe i wprowadzają światło słoneczne do środka tego zespołu, a w zasadzie do ogrodu nadmorskiego. Z kolei ten balkon, o którym wcześniej rozmawialiśmy na dole, możemy dostrzec, że właśnie tutaj widać efekt takiego wysłaniania tej przestrzeni balkonu przed wzrokiem osób, które są na dole. I to jest jak gdyby efekt zamierzony, a teraz przeprowadzę drobną demonstrację i zamknę okiennicę. Tak to właśnie działa w tym obiekcie. Każdy z tych pokojów został wyposażony w bardzo specyficzną oprawę oświetleniową.
My, kontynuując tą ideę lokalizacji nad morzem, wyszliśmy od takiego skojarzenia z koszami nadmorskimi, które były bardzo często umieszczane na plażach po to, żeby chronić plażowiczów przed wiatrem. Szczególnie nad Bałtykiem, gdzie ten wiatr bywa nieprzyjemny. I dlatego też nasz pomysł na oprawę czerpie z tego wzorca, z tej wikliny. Rozpoczęliśmy współpracę z artystą, który specjalizuje się w pracy w tym materiale. To jest zresztą artysta, który tworzy na obszarze Pogórza Przemyskiego i zadanie miał bardzo skomplikowane. Poprosiliśmy go o zrealizowanie formy, która w swojej geometrii przywodziłaby na myśl jakieś takie formy morskie, nie wiem, muszli, jakiejś trawy, czyli coś takiego zdecydowanie powyginanego, które są bardziej zamknięte, niektóre bardziej otwarte, ale wszystkie właśnie mają taką pogiętą formę miękką. Pokoje w tym obiekcie są również wyposażone w meble, które to nie są meble produkcyjne. Każdy z detali w tych meblach, w tym na przykład chociażby sposób otwierania jest zaprojektowany, czy też uchwyt. To jest akurat uchwyt na kapelusze, na takie kapelusze, które się stosuje szczególnie w lecie, jak chodzimy po plaży. Tu można, przetestowaliśmy, to bardzo ładnie ten kapelusz można na tym powiesić. No i jak wszędzie w tym obiekcie pracujemy ze sklejką, ale jesteśmy też szczególnie dumni, bo pracowaliśmy nad tym bardzo długo i jest tam taki bardzo niepozorny mebel przy łóżku, stolik nocny. To jest chyba 4. wariant tego stolika nocnego. Robiliśmy różnego rodzaju próby. A naszym celem było, żeby przy łóżku powstał stolik, który faktycznie jest filigranowy, lekki, nie jest ciężki, a jednocześnie spełnia swoją funkcję. Także wydaje się, że my jesteśmy zadowoleni z efektu na pewno. Tak. Także wszystkie meble są również dostosowane do charakteru tego obiektu. Tym takim elementem, który pewnie też warto wspomnieć, jest taka delikatna zabudowa strefy łóżka. Ona też jest wykonana ze sklejki. Tutaj też wnosimy ten element, który funkcjonuje w całości obiektu i de facto ten element łączy pod względem materiałowym strefę zewnętrza z wnętrzem. To jest klatka schodowa fali 5, czyli budynku B5. I tutaj jest kolejne miejsce, gdzie możemy obejrzeć, jak we wnętrzu działa ta przeginająca się elewacja. De facto te pola, które tutaj widzimy, one podczas realizacji budynku były szalowane i potem obrabiane na gotowo za pomocą tynku. Tutaj też dosyć długo testowaliśmy, w jaki sposób możemy uzyskać te takie ostre cięcia. To nie było takie proste, żeby w dzisiejszych czasach uzyskać tego typu efekt, ale po kilku próbach udało się uzyskać takie ostre cięcia tych krawędzi. Cała klatka schodowa jest zbudowana w trochę inny sposób niż klatka w budynku fala 4. Tutaj zamiast lin mamy po raz kolejny sklejkę, gdzie wykorzystano motyw też trójkąta obecny na elewacji. To jest konsekwentnie prowadzone od parteru do tej kondygnacji ostatniej. Tak. Jesteśmy w takim miejscu dosyć trudnym, czy też specyficznym w każdym obiekcie tego typu, czyli przy toaletach. Staraliśmy się zadbać, żeby również ta przestrzeń była zaprojektowana. Mamy zestaw specjalnie opracowanych luster, jak również miejsce na odłożenie podręcznej torebki. Staraliśmy się, żeby oprócz tego, że mamy oczywiście wszędzie powtórzoną tą okładzinę ze sklejki, również elementy oznaczające poszczególne rodzaje toalet zostały wykonane przez stolarza zgodnie z naszym indywidualnym wzorem, tak żeby to wszystko
ze sobą grało. W samej toalecie oczywiście też próbowaliśmy umieścić, czy też umieściliśmy element ze sklejki połączony z fragmentami luster. Cały czas opowieść jest ta sama, jeśli chodzi o geometrię, czyli bazująca na trójkątach, tak jak na elewacji. Wierzymy, że technologia powinna wspierać ludzi skutecznie i z troską o ich komfort. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z udziału w projekcie Centrum Rodziny w Sopocie, który wyznacza zupełnie nową jakość w przestrzeni medycznej. Architektura tworzy tu przestrzeń otwartą, bliską człowiekowi, ale jednocześnie nowoczesną i funkcjonalną. W takie założenia idealnie wpisuje się technologia Dyson, higieniczna i niezawodna. Nasze rozwiązania, jak bezdotykowe suszarki do rąk Dyson Airblade, pomagają tworzyć środowisko, które wspiera zdrowie, sprzyja regeneracji i zapewnia odwiedzającym maksymalny komfort. To jest w zasadzie najważniejsza osoba, jeśli chodzi o tę realizację. To ona spowodowała, że mogliśmy to wszystko zaprojektować. Staraliśmy się zadbać o detale, szczegóły, bo architektura, wnętrza według nas mają również znaczenie w całym procesie zdrowienia pacjenta. To, w jakim otoczeniu przebywamy, jest też istotne, więc wierzę w to, że nasi pacjenci również to docenią. A my jesteśmy NAMI, czyli takim kawałkiem grupy Invicta. Jesteśmy ośrodkiem medycznym. Tutaj zapraszamy pacjentów na pobyty medyczne, 7 najlepiej dniowe, bo po takim pobycie możemy osiągnąć najlepsze efekty. Zapraszamy pacjentów przede wszystkim z obszaru zaburzeń płodności, bo od lat Invicta zajmuje się właśnie pomaganiem ludziom w tym aspekcie, no bo w końcu istniejemy po to, żeby ludzie mogli mieć dzieci i mogli żyć dłużej w zdrowiu. I teraz wierzę w to, że dzięki temu, co tutaj powstało, nasi pacjenci to docenią. Czyli w tych pięknych przestrzeniach z wyposażeniem medycznym będą mogli o siebie zadbać. Część środkowa tego całego zespołu została pozostawiona intencjonalnie jako taki fragment całego zagospodarowania wolny zupełnie od ruchu kołowego. Tutaj nie wjeżdżają samochody i ona została oddana na przestrzeń, którą my nazwaliśmy Ogrodem Nadmorskim. Ogrodem Nadmorskim dlatego, że mieliśmy taką ideę, z którą zresztą zgodził się inwestor i ją zaakceptował, żeby wykorzystać do budowy całego tego zagospodarowania terenu tylko i wyłącznie gatunki występującej na Pomorzu. Czyli jak gdyby odtworzyć taką roślinność miejscową. To znajduje taki w zasadzie najbardziej oczywisty wymiar w postaci sosen soliterowych, które mam nadzieję, że z czasem urosną i stworzą taki prawdziwy bór sosnowy w tym miejscu. Jednym z dodatkowych aspektów, które chcemy przeprowadzić, które chcieliśmy przeprowadzić w budynku, to jest wchodzenie tego ogrodu nadmorskiego na budynek. I o ile w dolnej strefie mamy to pod postacią skarpy, o tyle w górnej strefie parteru na elewacji wprowadziliśmy taką specjalną konstrukcję stalową, po której zakładamy, że będą wspinały się rośliny pnące i cały ten efekt ma powodować, że ta zieleń wchodzi na budynek i integruje budynek z ogrodem nadmorskim, czyli z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Oprócz zieleni, to co staraliśmy się oddać w ogrodzie nadmorskim, to oczywiście ten charakter krajobrazu nadmorskiego.
I dlatego też zaprojektowaliśmy takie fragmenty tego ogrodu, które mają być mini wydmami, czy też takimi łachami piasku. I to nie jest przypadek, to nie jest fragment zagospodarowania terenu, który nie został skończony, czy też w jakiś sposób został odpuszczony, ale faktycznie chodziło nam o to, żeby pozostawić na terenie tego ogrodu nadmorskiego takie fragmenty zagospodarowane za pomocą piasku. Jak widzimy, tutaj pojawia się roślinność nadmorska, czyli właśnie wysokie trawy, one prawdopodobnie dorosną do tej wysokości, więc całość będzie tworzyła taki wydmowy charakter i będzie pokazywała nam de facto, jak ten teren nadmorski jest ukształtowany. Nasza dzisiejsza podróż nie możemy jej uważać że to jest koniec całej opowieści o tym zespole. W obecnej chwili biuro FAB jest zaangażowane w projekt Fali 2, a konkretnie w organizację całego zespołu pomieszczeń medycznych, łącznie z blokiem operacyjnym, z przychodnią specjalistyczną. W planach jest jeszcze realizacja budynku szpitalnego, takiego całodobowego, jak również na przedpolach zespołu planujemy taki bardzo specjalny parking, który de facto być może nawet będzie więcej drzew niż miejsc parkingowych. W tym momencie mogę tylko powiedzieć, zapraszam do odwiedzenia i mam nadzieję, że zapraszam na drugą część tego filmu.